Przed nami 13, blisko 70-kilometrowy odcinek. Planujemy m.in. przejechać przez austriacką Dolinę Łagodności, czyli Dolinę Wachau. Znajdują się tam znane nie tylko w Austrii uprawy winorośli oraz moreli. A ponieważ zapowiadany na wczoraj upał dotarł do nas dzisiaj, więc po drodze nie powinno nam być zimno. Tuż za Grain musimy przejechać 11-kilometrowy odcinek dość ruchliwą drogą. Niestety nie ma nawet małego pobocza, więc jedzie się tutaj bardzo niekomfortowo. Po 11 kilometrach wjechaliśmy na komfortową trasę, która prowadzi tak blisko brzegu Dunaju, że właściwie na wyciągnięcie ręki mamy wodę. Region Nibelungengau, przez który przebiega ten malowniczy odcinek trasy, jest związany z legendą opisaną w pieśni o Nibelungach, średniowiecznym eposie o losach Zygfryda i jego miłości do pięknej Kriemhildy. Opowieść pełna namiętności, zdrady, zemsty stała się inspiracją dla Ryszarda Wagnera, który na jej motywach stworzył operowy cykl Pierścień Nibelunga. Zmiana pogody przyniosła zmianę kierunku wiatru, a może stało się odwrotnie. Zmiana kierunku wiatru przyniosła zmianę pogody. W każdym razie dzisiaj wiatr wieje nam prosto w twarz. Po przejechaniu 45 km tuż przed miejscowością Melk przejeżdżamy przez Wielką Tamę na Dunaju, która oczywiście jest częścią kolejnej elektrowni wodnej. Po drodze postanowiliśmy zatrzymać się w Melk, mieście znanym z barokowego opactwa benedyktyńskiego, wpisanego na listę UNESCO. Miejscowość ma wyjątkowy charakter, który oddają symbole widoczne w wielu miejscach, takie jak lew trzymający klucz. Lew może symbolizować zarówno odwagę i ochronę, jak i duchową władzę oraz dostęp do mądrości, co prawdopodobnie odnosi się do historycznej roli opactwa jako centrum religijnego i kulturalnego. Można też interpretować go jako symbol ewangelisty Marka, którego tradycja często przedstawia właśnie jako lwa. W Melk warto zatrzymać się także przy Haus am Stein, najstarszym domu w mieście. Wyjechaliśmy z maleńkiego, ale bardzo urokliwego miasteczka Melk i do mety odcinka pozostało nam około 20 km. Do końca dzisiejszego odcinka pozostało nam niecałe 12 km, a winnic, które szumnie zapowiadałem na początku, jeszcze nie widziałem, więc jak tylko zobaczę jakąkolwiek, to nie omieszkam poinformować o tym, nawet jakbym miał nadłożyć parę kilometrów drogi. Obok przystanku autobusowego znalazłem mały erzac. Winnicą trudno to nazwać, ale skoro nie ma winnic z prawdziwego zdarzenia, to może dobre i to. Widzimy pierwszą winnicę, więc jest szansa, że w okolicy będzie ich więcej. Natomiast sady morelowe w tym miejscu są ogromne. Przed nami otwiera się Dolina Wachau i faktycznie zauważamy na zboczach gór winnice takie jak znamy z Włoch, ze Słowenii czy Chorwacji.
Dzisiejszy odcinek pokonywaliśmy w ponad 30-stopniowym upale. Na szczęście silny wiatr powodował, że tego upału nie czuliśmy. Do pełni szczęścia brakowało nam tylko, żeby wiatr nam wiał w plecy. Niestety wiał nam w twarze, więc jechało się dość ciężko. Na koniec wjechaliśmy do pięknej doliny Wachau, gdzie mikroklimat i krajobrazy przypominały nam te znane nam z nadmorza Śródziemnego.